Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Wielokrotnie zostało nam zadane pytanie, czym się różnią listwy cienkie od grubych. Gruba listwa wygląda tak, cienka listwa wygląda tak i dzisiaj odpowiemy w szczegółach na to pytanie i opowiemy w praktyce, co to zmienia. Na wstępie wytłumaczę Wam, czym jest listwa cienka, a czym listwa gruba. To, co trzymam teraz w ręku, to jest listwa Ettore Super Channel i to jest listwa tak zwana gruba. Nazywa się tak dlatego, że ona tutaj w przekroju jest po prostu wyraźnie grubsza niż ta listwa cienka. Listwa cienka natomiast, no to jej ścianki to jest około 1,5 mm. Tutaj, no myślę, że przynajmniej ze 3. Także to jest podstawowa różnica. No i teraz w praktyce co to zmienia? Przede wszystkim chodzi tutaj o sztywność. Ta listwa jest nie do ugięcia, ona praktycznie w ogóle nie ma żadnego promienia ugięcia. Żeby ją zgiąć, to trzeba bardzo dużo siły. Natomiast ta listwa, która jest cienka, ona już tutaj, jak widzicie, się ugina. No i w praktyce ma to duże znaczenie przy myciu techniką S. Jeżeli szybko używamy tej ściągaczki, jeżeli używamy długiej listwy, to ma to szczególne znaczenie. No bo jeżeli montujemy uchwyt do tej listwy, tutaj bardzo fajnie pasuje nam Unger Ninja do Ettore, no to ten uchwyt dociska nam na środku tej listwy, przez co zawsze na tych końcówkach tego nacisku jest trochę mniej. Więc generalnie jeżeli jeżeli listwy występują w długich rozmiarach, no to tylko one są zawsze grube, po to, żeby właśnie ona była idealnie sztywna, żeby był jak najbardziej równy docisk z poziomu uchwytu. Także to jest taka jedna przewaga. Jeśli chodzi o sposób montażu tych listew, to tutaj robi się przez włożenie i tu są takie dwa kolce. No i zawsze ta listwa trochę tutaj, jakby ona ma jakąś możliwość pracy. No i przy takim ściąganiu góra-dół, no to nie ma to żadnego znaczenia, że ta listwa tutaj jakieś tam ruchy może wykonać drobne. Natomiast przy technice S ma to już bardzo duże znaczenie, że po prostu ten ruch tutaj żaden nie występuje. Potrzebna jest nam po prostu większa precyzja, im szybciej chcemy pracować, tym większe po prostu ma to znaczenie, że tutaj żadnych takich drobnych ruchów, jak ja próbuję tym poruszyć, to nie ma. To po prostu ma znaczenie w praktyce. Natomiast listwy cienkie też występują z takimi skręcanymi uchwytami. Są to listwy takie mosiężne i też Moerman Accelerator też łapie tak całą listwę, więc po prostu dużo lepiej Wam się będzie pracować techniką S, jeżeli tutaj żadnych ruchów nie ma i to po prostu jest dobrze skręcone. Tutaj natomiast tego skręcenia nie ma, tylko są, tak jak wspomniałem, te dwa kolce. W tych grubych listwach jest po prostu taki klips. W Alumaxie, jak ostatnio oglądaliście recenzję, to tam były też śrubki. No i ten uchwyt do grubych listew nie pasuje do tych cienkich, no i tak samo tymi kolcami nie da się złapać tej grubej listwy. Jeśli chodzi o sam materiał, który jest wykorzystywany w poszczególnych grubościach, no to przy tych grubych listwach jest to zawsze aluminium. Przy cienkich jest to aluminium, tutaj mamy mosiąc, a na przykład tutaj mamy Ungera, on jest ze stali nierdzewnej. No jeżeli ta gruba listwa byłaby ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu, to po prostu ona byłaby za ciężka i bardzo ciężko by się tym pracowało, byłoby to bardzo męczące, stąd takie zastosowanie. Podsumowując temat, listwy grube do techniki S, do mycia bardziej profesjonalnego, do mycia domowego też się sprawdzą, aczkolwiek uważam, że nie ma do końca takiej potrzeby zawsze inwestować po prostu w tą grubą listwę, bo ona po prostu jest jakby wyraźnie droższa. Listwa cienka w zupełności wystarcza do takiego mycia metodą od góry do dołu, no i jest też znacznie tańsza, więc jest to mniejsza inwestycja. Tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale. Pamiętajcie o subskrypcji i komentarzach.